Kolejnym ćwiczeniem i praktyką w przygotowaniu do publicznego wystąpienia jest ćwiczenie z zatrzymaniem czy z zatrzymywaniami. Na czym to polega? Polega na przegraniu danego utworu z zatrzymywaniem się na określonych punktach w takcie. To może być na początku każdego taktu, to może być na każdą miarę albo na co drugą miarę. To może zależeć od naszego zapotrzebowania, a także od struktury metrorytmicznej utworu. Ćwiczenie to zawiera w sobie ostatnio przedstawione ćwiczenie rozszerzania klawiszy, a także powszechnie znane ćwiczenie w rytmach, a chodzi mi głównie o rytmy punktowane. Czyli tak jak w rytmach punktowanych zatrzymujemy się najczęściej na co drugiej nieparzystej nucie, tak tutaj zatrzymujemy się niekoniecznie na co drugiej, ale czasem może być na co czwartej, co ósmej, co 12 albo co 16 nucie. Często to będzie 16 na przykład. Co się wtedy dzieje, kiedy zatrzymujemy się? Nie potrafię powiedzieć z naukowego punktu widzenia, co się wtedy dzieje w umyśle grającego, w mózgu jego, ale z mojego doświadczenia widzę, że dzięki temu ćwiczeniu ja ogarniam większą świadomością utwór i podczas grania publicznego mam większą jasność umysłu, co jest niezbędne, żeby zagrać z pełną kontrolą i z największą odpowiedzialnością utwór. Kiedy zatrzymuję się na pierwszej w jakiejś grupie nucie, wtedy ogarniam moją świadomością to, co następuje po tej nucie. Przygotowuję się w mojej świadomości, w mojej wyobraźni do następnych 3 albo 7 nut. Niejako wstrzymuję czas, ale ten czas jest bardzo dobrze zagospodarowany przez moją wyobraźnię po to, żeby ogarnąć właśnie jakiś mały fragment. Powiedziałem, że to ćwiczenie przypomina ćwiczenie w rytmach punktowanych. Natomiast chcę podkreślić, że tu chodzi o zatrzymywanie się długie, na kilka sekund, co najmniej 2 sekundy, a może nawet 3-4 sekundy. Co więcej, te kilka sekund ręce wykorzystują na to, żeby realizować ćwiczenie ostatnio przedstawione, czyli ćwiczenie rozszerzania klawiatury. I takie przegrywanie repertuaru koncertowego czy egzaminacyjnego bardzo polecam najlepiej w dniu egzaminu, dzień przed egzaminem, 2 dni przed egzaminem, 3 razy powtórzyć. Czyli przegranie całego repertuaru, ale z zatrzymywaniami się. To wyjdą setki albo tysiące zatrzymań. I takie przegranie repertuaru, który trwa na przykład pół godziny, może zająć 1,5 godziny. Ale jest to bardzo dobry czas. Posłuchamy teraz przykładowej realizacji tego ćwiczenia. Najpierw będzie wersja z zatrzymywaniem się na początku każdego taktu, a później na każdej ćwierćnucie.
Jeszcze na koniec dodam, że to ćwiczenie jest rewelacyjne nie tylko w przygotowaniu się do gry publicznej, ale również przy odświeżaniu utworów, których jakiś czas już nie graliśmy. Dziękuję za uwagę. Powodzenia.